Teleskopy w przydomowych ogrodach, obserwatoria w szkołach i obserwacje przez internet. Czy to możliwe, by w dobie sond kosmicznych dokonać jakiegokolwiek odkrycia tak prostymi środkami? Jak się okazuje, kosmos kryje tak wiele obiektów, że część umyka nawet największym teleskopom i najbardziej zaawansowanym technologicznie przeglądom nieba. W tym programie pokażemy zaskakujące sukcesy, jakie w ich odkrywaniu odnoszą, wydawałoby się, zupełnie amatorzy. We wrześniu 2012 roku doszło do potężnej kosmicznej kolizji. W Jowisza, największą planetę Układu Słonecznego, uderzyła prawdopodobnie kometa. Siła tego zderzenia była tak duża, że towarzyszący mu rozbłysk osiągnął rozmiary wielokrotnie większe niż średnica Ziemi. Najciekawszy jest chyba jednak fakt, że to niezwykłe zjawisko zupełnie umknęło uwadze zawodowych astronomów i pewnie nigdy byśmy się o nim nie dowiedzieli, gdyby nie dwóch amatorów. Dan Peterson i George Hall jako jedyni zauważyli i zarejestrowali to zdarzenie. Ta historia pokazuje, że w astronomii jest miejsce nie tylko dla profesjonalnych badaczy z kosztowną aparaturą. Jest wiele rzeczy, które mogą odkrywać amatorzy uzbrojeni przede wszystkim w pasję i na przykład taki nieskomplikowany sprzęt. Wielu z nich działa także w Polsce. A na co ich stać? Właśnie to zamierzam sprawdzić. Witam w Astronarium. Ktoś mógłby się zastanawiać, dlaczego interesuje nas zaśnieżona budka w czyimś ogrodzie. Okazuje się jednak, że są ludzie, którzy mając takie budki, są w stanie prowadzić całkiem zaawansowane badania i to wcale nie będąc zawodowymi astronomami. Oto odkrywcy nieznanych wcześniej ciał krążących w Układzie Słonecznym. Michał Żołnowski i Michał Kusiak. Na co dzień lekarz i student. Ci dwaj pasjonaci postawili sobie za cel przeglądanie nieba w poszukiwaniu nowych planetoid. Te kosmiczne skały krążą w przestrzeni międzyplanetarnej. Są jednak tak liczne, że naukowcom nie udało się dotąd skatalogować ich wszystkich. Aby poszerzyć listę znanych planetoid, ci dwaj amatorzy musieli się wyposażyć w specjalne narzędzia. I choć może się to wydawać nieprawdopodobne, mają własne obserwatoria nawet na innym kontynencie. Mamy przekaz z kilku kamer. Po tej stronie widzimy obraz na żywo z naszego obserwatorium w Chile, na pustyni Atacama. Kamera jest umieszczona w środku kopuły. Zaraz, macie obserwatorium na pustyni Atacama w Ameryce Południowej. Tak jest. Jak mówią statystyki, to około 300 albo ponad 300 razy w ciągu roku można obserwować tam najpiękniejsze na świecie niebo, ponieważ nie ma tam chmur. Od kilkunastu tygodni mamy jedno z w ogóle kilkunastu prywatnych obserwatoriów w Chile. Ono jest właśnie na pustyni Atacama. Sterujemy tym obserwatorium zdalnie praktycznie z każdego miejsca, gdzie jest dostęp do internetu. Nawet z przysłowiowego smartfona, telefonu komórkowego. Jesteśmy w stanie otworzyć dach w tym obserwatorium, włączyć wszystkie komputery, kamery, montaż astronomiczny i zacząć poszukiwać planetoidy i komety. Najpierw robimy serię fotografii. To jest kilka zdjęć tego samego obszaru nieba w odstępie kilku lub kilkunastu minut.
Następnie pościągamy te zdjęcia do siebie, do Polski i robimy z nich taki rodzaj GIF-a, czyli takiej animacji, gdzie jedna po drugiej klatka jest odtwarzana z dużą prędkością i widzimy na ekranie komputera przesuwające się obiekty. Te obiekty, które są stałe naokoło, to są oczywiście gwiazdy. Tutaj widzimy tysiące, setki gwiazd, a między nimi raz po raz pojawiają się przesuwające się szybciej lub wolniej obiekty. Są to właśnie planetoidy, których szukamy. Jednak zdecydowana większość planetoid, pozaznaczanych tutaj tymi czerwonymi kwadracikami, to są planetoidy już poznane, które zostały odkryte kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat temu i one nas generalnie nie interesują. My wypatrujemy każdego pogodnego dnia planetoid, które nie zostały zgłoszone, które nie są oznaczone kwadracikami. To jest bardzo żmudna, benedyktyńska robota. Po prostu przeszukujemy piksel po pikselu i patrzymy, czy coś nowego, niezaznaczonego nie pojawi się tutaj na ekranie. Szukacie takich poruszających się punktów w odróżnieniu od gwiazd, które są statyczne. Tak, szukamy tak zwanych robaków, tak? Pierwsze planetoidy przez profesjonalnych astronomów ponad 100-150 lat temu były nazywane robakami nieba, ponieważ przeszkadzały im w ich głównych obserwacjach. Więc my szukamy tych właśnie ruszających się robaczków na naszych ekranach. Pierwszą naszą planetoidę odkryliśmy mniej więcej 3 lata temu. Było to w ogóle bezgraniczne szczęście dla nas, to było coś wspaniałego i w ogóle przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, ponieważ gdy razem z Michałem rozpoczynaliśmy współpracę 3 lata temu, z dużym takim dystansem podchodziliśmy do tego. Zastanawialiśmy się, czy w ogóle w XXI wieku jest możliwe odkrycie jeszcze amatorskim sprzętem planetoidy. Okazało się po stosunkowo niedługim czasie, że mamy to szczęście. No i tak ta dobra pasa trwa praktycznie do dzisiaj. Ile do dnia dzisiejszego udało Wam się takich planetoid wykryć? Ciężko powiedzieć dokładnie, ponieważ to nie jest taka prosta droga, że dziś się odkrywa planetoidę, następnego dnia zostaje się jej odkrywcą. Trzeba zaczekać kilka, czasami nawet kilkanaście lat, zanim ta planetoida okrąży Słońce przynajmniej kilka razy. Jej orbita w związku z tym zostanie bardzo dokładnie poznana i zostanie nadana jej nazwa i numer tej planetoidy. Do tej pory mamy potwierdzoną na 100% jedną planetoidę. Pewnych mamy następnych kilkadziesiąt, być może, że będzie ich ponad 100. W ten sposób można poszukiwać jednak nie tylko planetoid. Podobnie do skał krążących między orbitami planet dają się zauważyć także przelatujące przez Układ Słoneczny komety. Michał Kusiak liczy, że i takie odkrycie jest w zasięgu. Komet rokrocznie odkrywa się kilkadziesiąt na nocnym niebie. Oprócz tego sonda kosmiczna znajdująca się między Ziemią a Słońcem w odległości około 1,5 miliona kilometrów od naszej planety, zwana Kosmicznym Laboratorium SOHO, wykrywa takich obiektów ponad 200 rocznie. Tutaj na tym zdjęciu, które mamy przedstawione, animacja, mamy sfotografowaną kometę Lovejoya, którą obserwowaliśmy z obserwatorium Randiga we Włoszech. To jest właśnie zdjęcie z tego waszego włoskiego obserwatorium. Widać tutaj bardzo pięknie rozwiniętą głowę oraz subtelny, słaby warkocz, który jest wyrzucany w kierunku odsłonecznym. W latach 2007-2012 prowadziłem poszukiwania za pośrednictwem sondy kosmicznej SOHO. Pierwszą kometę znalazłem w listopadzie 2007 roku, ale później cały ten worek z odkryciami się wysypał. Udawało się odkryć takich obiektów w ciągu roku po 30, nawet 40. I łącznie do 2012 roku odkryłem ich 151. Teraz chcecie poszukiwania komet kontynuować przy pomocy własnego sprzętu. Razem z Michałem postanowiliśmy rozpocząć poszukiwania w 2012 roku. Głównym celem były oczywiście poszukiwania planetoid, ale oczywiście równolegle wraz z odkryciami planetoid możemy natrafić na nowe komety. Komety krótkookresowe należące chociażby do rodziny Jowisza bardzo często wyglądają niepozornie jako obiekty gwiazdopodobne, nie posiadające początkowo żadnej otoczki. Zgłaszane są często jako planetoidy, więc wśród takich obiektów teleskop we Włoszech może właśnie wykryć nieznaną kometę. Nie mają po prostu tego charakterystycznego warkocza. Dokładnie, dokładnie. Ponadto od 2 miesięcy poszukujemy komet za pośrednictwem teleskopu ulokowanego w miejscowości San Pedro de Atacama w Chile. Od grudnia staramy się regularnie patrolować, wykonywać zdjęcia nocnego nieba
krok po kroczku, przeglądając skrupulatnie fragment po fragmencie zdjęcia, szukając nowej, nieznanej komety. W jaki sposób można się dowiedzieć więcej o odkrytej planetoidzie? To w końcu niewielkie fragmenty skał, które z trudem dają się w ogóle dostrzec. Jakiej są wielkości albo jaki mają kształt, można ustalić na przykład badając cień planetoidy rzucany przez światło odległej gwiazdy. Technika, która to umożliwia, to analiza tzw. zjawisk zakryciowych. Krótkich momentów, kiedy dany obiekt przechodzi na tle odległej gwiazdy i na chwilę ją zasłania. Niełatwo to jednak zaobserwować, a tym bardziej zmierzyć. Obserwatorium w Bukowcu, niedaleko Łodzi, stworzone od podstaw przez grupę pasjonatów specjalizujących się w badaniach zjawisk zakryciowych. Wyniki ich obserwacji były tak dobre, że są znane i cytowane na świecie. To kolejny dowód na to, jak z amatora można stać się odkrywcą i badaczem. Tutaj niewątpliwie trzeba wspomnieć o nieodżałowanym naszym koledze, panu Pawle Maksymie, przedwcześnie zmarłym, który był inicjatorem tego przedsięwzięcia. Jego pasją były zjawiska zakryciowe, którym poświęcił bardzo wiele czasu i osiągnął na tym polu bardzo znaczące sukcesy. I właśnie celem jego było to, żeby znaleźć takie miejsce, prawda, i zgromadzić ludzi, sprzęt, żeby właśnie to miejsce było takim centrum badania zjawisk zakryciowych. Sprawa jest w zasadzie stosunkowo prosta. No, trzeba mieć oczywiście odpowiedni sprzęt, prawda? No i tutaj widzimy główny teleskop naszego obserwatorium o średnicy zwierciadła 11 cali. Służy nam do właśnie badania tego typu zjawisk. Poza tym niezmiernie istotna jest tak zwana służba czasu, czyli musimy bardzo, bardzo dokładnie zmierzyć czas, kiedy na przykład gwiazda, prawda, którą obserwujemy, zostaje zakryta przez krawędź Księżyca. Co ma też duże znaczenie, bo o tym jeszcze nie wspomniałem, bo zwykle to zakrycia kojarzą się ze zjawiskami księżycowymi, prawda, że Księżyc zakrywa gwiazdkę. Ale są rzadsze zjawiska i to są zjawiska trudniejsze do zarejestrowania, tak zwane zakrycia planetoidalne, czyli że na przykład planetoida, w sumie niewielka skałka poruszająca się w kosmosie, prawda, zakrywa na ułamek sekundy jakąś gwiazdę, prawda? I zarejestrowanie czegoś takiego jest bardzo trudne, niemniej możliwe, ale istotne jest, żeby zmierzyć ten moment, ten ułamek sekundy, w którym ta gwiazdka przygaśnie, czy wręcz zniknie, bo wtedy możemy mówić o jakiejś wartości naukowej danego pomiaru. Oczywiście nie robi się tego naocznie przy użyciu stopera. I tu może pokażę, no my używamy do rejestracji zjawisk zaćmieniowych, na przykład takiej kamery elektronicznej, którą montuje się tutaj na dole. Mamy tam komputery, prawda? I na ekranie komputera możemy bardzo precyzyjnie wtedy zmierzyć na przykład czas. W przypadku zakryć planetoidalnych mamy możliwość też, tylko to już są bardzo zaawansowane techniki, na przykład modelować kształt planetoidy na podstawie zakryć. Z tym, że oczywiście nie z jednej obserwacji, bo na świecie jest cała sieć obserwatoriów i obserwowane z różnych punktów, prawda, umożliwiają w sumie jakieś takie oględne pojęcie, jak dana planetoida może wyglądać. Oto absolutny fenomen amatorskiej astronomii w Polsce. Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w podkrakowskich Niepołomicach. Działa nieprzerwanie od ponad pół wieku i dziś zatrudnia nawet zawodowych astronomów. A rzeczy, jakie robią tu młodzi ludzie, wcale na tak amatorskie nie wyglądają. Założone w 1964 roku obserwatorium w Niepołomicach to największa amatorska placówka astronomiczna w Polsce.
Wielu astronomów, którzy zajmują się zawodowym badaniem kosmosu, właśnie tu stawiało pierwsze kroki. A młodzi ludzie, którzy prowadzą tu własne obserwacje, przygotowują projekty, których nie powstydziłby się niejeden naukowiec. Obiektem moich obserwacji jest gwiazda zmienna V2416 Cygni, którą obserwuję od wakacji teleskopem z obserwatorium. Jest to gwiazda, która w równych odstępach czasu kurczy się i rozszerza, zmieniając przy czym swoją jasność. I ja właśnie mam za zadanie wyznaczyć ten czas zmiany tej jasności oraz jak bardzo się ta jasność zmienia. Z moich obliczeń właśnie wynika, że okres zmian jasności tej gwiazdy wynosi około 90 minut, a jasność waha się pomiędzy 1,8 magnitudo do 1,22 magnitudo. Ten wykres przedstawia sfazowaną krzywą zmian blasku tej mojej gwiazdy zmiennej. Tutaj w tej osi jest pokazana różnica jasności i w tym punkcie gwiazda ma najmniejszą jasność, czyli około 1,22 magnitudo, a w tych dwóch punktach ma jasność największą, czyli około 1,8 magnitudo. Obecnie zajmuję się obserwacją gwiazdy zmiennej XX Cygni. Zdjęcia robię sama moim teleskopem w wyliczce lub tutaj na zajęciach oraz na obozach. To jest mniej więcej 3,5 godziny robienia zdjęć, ponieważ widzimy tutaj 2 maksima jasności i 1 minimum. A wiem, że cały okres zmiany jasności tej gwiazdy to jest około 3 godzin 15 minut. Od lat 15 realizuję coś, co można krótko nazwać wszechświat osobiście przedstawiony. To znaczy zawsze zaczynamy od pojedynczej obserwacji, od pojedynczego spostrzeżenia, czasem od serii obserwacji, większość wykonywana właśnie tym sprzętem i następnie młodzież usiłuje zrozumieć, co tam było zarejestrowane, co obserwowali, usiłuje poznać istotne cechy tego obiektu i później przedstawić je najlepiej w postaci ilościowej i na najważniejszym etapie tej pracy jest opracowanie czegoś, co da się przedstawić publiczności. Zadaniem obserwatorium w Niepołomicach jest przede wszystkim popularyzowanie astronomii. Dlatego oprócz teleskopów, zajęć i warsztatów znajdziemy tu nawet własne planetarium. Spotykamy się tu z jego twórcą, by zapytać o sens tworzenia takich miejsc. Amatorskie obserwatorium to jeszcze potrafię zrozumieć, ale amatorskie planetarium no to jest rzecz kompletnie niesamowita. Skąd w ogóle wzięliście to miejsce? Ono takie amatorskie nie jest, bo obsługują to planetarium zawodowi astronomowie z Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach. Natomiast historia jest bardzo ciekawa. W latach 60. związki zawodowe niemieckie podarowały aparaturę projekcyjną, tą, którą tutaj właśnie widzimy, Niepołomicom i Krakowowi. Ona była uruchomiona w piwnicy pod Baranami, właściwie w sali obok piwnicy pod Baranami, tam gdzie Piotr Skrzynecki miał swój kabaret. Niestety po pewnym czasie zanikła ta działalność. Wtedy, gdy zostałem dyrektorem Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego, zacząłem się interesować, gdzie się znajduje ta aparatura. Znalazłem ją w Forcie Skała, zapakowaną w skrzynię, niestety w strasznie złym stanie. Znalazłem tam jajko zniesione przez kurę, był tam szkielet szczura, jakieś myszy się zagnieździły. Czyli po prostu to niszczało? Tak, oczywiście. Jak przywieźliśmy to do Niepołomic, no to wyszedł nam z tego obraz nędzy i rozpaczy. Wydawało się, że to się nie będzie dało naprawić. I tutaj poprosiłem swojego przyjaciela z Planetarium Śląskiego, pana Stefana Jantę, żeby mi pomógł w reaktywowaniu tego urządzenia. Stefan pojechał do Niemiec, do Zeissa, znalazł części brakujące, naprawił
i uruchomił. Można powiedzieć, że powstało to tak trochę z niczego, ale podobna jest chyba historia powstania w ogóle Niepołomic i całego tego obserwatorium, prawda? Tak. Również historia powstania obserwatorium w Niepołomicach jest bardzo ciekawa. Ona się nierozłącznie wiąże z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii. Był taki człowiek w Niepołomicach, nazywał się Zdzisław Słowik, był fotografem, ale uczestniczył w jednym z obozów astronomicznych na Turbaczu. Tak mu się spodobała astronomia, że stała się jego pasją życiową. Postanowił w Niepołomicach wybudować obserwatorium i dokonał tego. W Niepołomickim obserwatorium pracują i amatorzy astronomii, ale i zawodowi astronomowie, którzy potrafią młodzieży wszczepić tego bakcyla własnych obserwacji. Czyli dla ludzi z pasją nadal jest tutaj pole do popisu. Ale rzeczywiście bazy danych astronomicznych są tak olbrzymie, że zawodowi astronomowie nie są w stanie ich przeglądnąć. Dlatego w Polsce młodzież odkrywa nowe planetoidy, galaktyki. Przecież jest miliardy galaktyk. To jest nie do ogarnięcia przez zawodowych astronomów. I tutaj jest duża rola pokierowania przez nauczycieli astronomów lub też pasjonatów astronomii młodzieżą, aby wzięła udział w różnego rodzaju programach, które przynoszą dla nauki astronomii, przynoszą jakiś efekt wymierny. To nie jest tylko hobby. Ile jest podobnych miejsc i podobnych ludzi trudniących się amatorskim odkrywaniem kosmosu? Do końca nie wiadomo. Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, największe zrzeszenie takich pasjonatów, skupia setki członków w całym kraju, ale lista może być znacznie dłuższa. Ich ogromny wysiłek i zaangażowanie przekłada się na często całkiem niespodziewane sukcesy. To pokazuje, że kosmos cały czas skrywa wiele dla każdego, kto ma odwagę sięgać po jego tajemnice. Wszechświat jest tak ogromny, że zawodowi astronomowie pewnie nigdy nie będą w stanie zagospodarować wszystkiego, co czeka tam na zbadanie. Kto wie, może za jakiś czas usłyszymy więc o wielkim odkryciu dokonanym przez któregoś z polskich pasjonatów. Ja z pewnością będę tego wypatrywał. A w tym Astronarium to już wszystko. Do zobaczenia.